Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i zapraszam Was bardzo, bardzo gorąco na nowości perfumowe. To będą przedostatnie nowości perfumowe. Ostatnie też chyba jeszcze będą w listopadzie i w tych ostatnich będzie najwięcej zapachów, tak przynajmniej jestem przygotowana. Dzisiaj wybrałam takie dziwne różności. Porozmawiamy o 5 nowościach i w tym jednej totalnie męskiej i totalnie mainstreamowej, bo myślę, że panowie pewnie są ciekawi tego zapachu, więc zapraszam Was serdecznie. To zaczniemy te relacje, słuchajcie, od zapachu tego męskiego. Prada Paradigmi. Ja myślę, że to jest zapach, na który się panowie rzucili. No bo Prada nie wydaje często zapachów, a druga sprawa jest taka, że na ogół jak coś robi, no to jest to w miarę akceptowalna robota. On po pierwszym psiknięciu projektuje jak szalone, ale przy pierwszym psiknięciu też niestety brzmi jak starego typu woda kolońska. Po prostu te cytrusy, które tutaj uderzają nas wręcz po gałach, są podane w sposób taki starodawny. Natomiast no, trzeba dać mu czas, ale ten czas nie wiem, czy gra aż tak na plus u niego. To znaczy, ten zapach spodoba się chłopcom, nie spodoba się mężczyznom. Po pierwsze, wyczuwamy za moment bardzo dużo słodyczy, wręcz takiej ulepności. A na końcu jest to zapach cytrusowo, taki trochę żywiczny, drzewny, ale w ogóle nie odkrywczy. On jest ładnym zapachem i tak jak mówię, chłopcom raczej się spodoba, ale nie mężczyznom, na pewno nieświadomym mężczyznom. To jest taki zapach, który trochę chciał chyba nawiązywać do Born in Roma, mam wrażenie, i tej słodkości, która właśnie w Born in Roma jest, bo naprawdę w pewnych momentach człowiek się zastanawia, czy to jest aby na 100% męska kompozycja. Oczywiście jak się ułoży, no to już czuć męskość w tym zapachu, ale nie jest on odkrywczy, nie jest on turbo ciekawy. Powiem Wam tak, był testowany na moim mężu, nie na mnie, i mój mąż stwierdził, nawet spoko, ale po 3 godzinach to nie było śladu po tym zapachu, mimo że początek jest tak projektujący, że nawet nie musiał podnosić ręki. Ja go czułam siedząc od niego w pewnej odległości. Więc do zastanowienia się, z tego co wiem, ten zapach kosztuje jakieś 600 zł za 100 ml. Oj nie, za ten zapach bym tyle nie zapłaciła. Wydaje mi się, że lubicie, jak mówię Wam o nowościach i zawsze mam jakiś flakon, więc tak staram się nie wszystko, ale jakieś flakony mieć i ten mam. Marka The Gate Fragrances Inside Out. Z tego roku zapach. I to jest, słuchajcie, zapach z jednej strony gourmandowy, z drugiej strony bardzo perfumowy i wręcz dosyć chłodny. Znajduje się tutaj lód, ale ten lód, który mamy na myśli, to jest ten z lodówki zamarznięty. Oczywiście lody, jako lody też się znajdują w bazie i co jest bardzo ciekawe w tym zapachu, te lody, czyli ta baza tego zapachu jest z nami przez cały czas, ale przez cały czas jest też jakaś świeżość. To jest zapach tak dziwnie skonstruowany, ponieważ z jednej strony zapach można skategoryzować jako zapach świeży, z drugiej jako słodki, z trzeciej jako gourmandowy. W całości przepiękna kompozycja, nosząca się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Ja bardzo lubię ten zapach. On jest, słuchajcie, wytworny. On w tym swoim wydźwięku jest naprawdę taki
okazjonalny wręcz. To jest taki zapach nawet na wyjątkowe okazje. Z tego co wiem, jest tutaj też sorbet i ten sorbet definitywnie tu czuć i moim zdaniem ten zimny lód zamarznięty razem z tym sorbetem, z owocami i tą bazą lodów waniliowych, no robi niesamowity efekt. A jeszcze Wam tylko powiem, że ta baza tych lodów waniliowych jest tak jakbyście dostali w wafelku lody. Ten wafelek też tu czujecie. No niesamowite przeżycie. Naprawdę, ten zapach jest bardzo inny od tego, co możemy znać. Jest fajnie skomponowany. Ja nie znałam tej marki. To był mój zakup w ciemno totalnie. Ale w ogóle nie żałuję. Uważam, że naprawdę jest to świetna kompozycja. To nie jest projektujący zapach. To jest, słuchajcie, zapach bardzo przyskórny dla Was, ale go czujecie cały dzień. Więc myślę, że to jest najlepsza recenzja dla tego zapachu, że jest długotrwały i jest dla Was. Jak coś jest eleganckie, to jednak nie może być zbyt mocno projektujące. A jak Wy myślicie? Kolejny zapach, o którym Wam powiem, to jest zapach marki Jeroboam. I to jest zapach, czekajcie, bo szukam nazwy, Kunamo. Mam całe pudełeczko. Słuchajcie, co to jest za zapaszek? Nie będę go psikała, bo jak go popsikam, to już ze mnie nie zejdzie, ponieważ to jest po prostu nuta bakaratowa i tu nie ma niczego innego. To jest kolejna odsłona bakarata przez jakąś markę. Jeżeli ktoś szuka nut bakaratowych, które nie są mocno szpitalne, to te nie są, bo jest tu jakiś taki vibe owocowy, wręcz bym powiedziała. Ale z drugiej strony są bardzo silne i też nie da się jakby zaprzeczyć temu, że to są nuty bakaratowe. Trochę rozczarowanie. Dlatego, że już mamy tyle tego na rynku, że jak testuję nowość, która znowu skręca w jakieś nuty bakaratowe, to już mi po prostu robi się słabo. Ja kocham naprawdę ten profil. Uwielbiam ten profil. Jak wiecie, ja i bakarat to jedność. Ale ja już mam sporo zapachów z nutami bakaratowymi. Podejrzewam, że Wy znacie jeszcze więcej zapachów z nutami bakaratowymi i tak naprawdę w każdej półce cenowej znajdziemy jakieś nuty bakaratowe, ten profil zapachowy, więc powiem Wam tak, nie musicie się tym zapachem interesować, bo jeżeli jakieś nuty bakaratowe macie w swojej kolekcji, to pewnie już takie, które kochacie, a jak nie macie, to nadal chyba jest to za droga propozycja. Jak mnie dłużej oglądacie, to raczej wiecie o tym, że ja się uwielbiam z marką Anomalia. Bardzo polubiłam tę markę, bardzo wiele zapachów mi w niej pasuje i jest ta nowość, która wyszła w tej marce, Umbra Oud. I jest to eliksir, koncentrat, no wysokie stężenie olejków. Co to jest za zapach? Kochani, to jest róża orientalna, czy jak chcecie ją nazywać. To jest róża z udem. Tak mocny zapach, tak silnie projektujący. Czy on będzie pasował każdemu? Nie, słuchajcie, to nie jest zwykła róża z udem. Ja bym powiedziała tak, że to jest róża dżemowa z udem. Bardzo silna i bardzo mocna. I powiem Wam, że jak poznałam ten zapach, to się w nim z miejsca zakochałam i stwierdziłam, że muszę go mieć. Później potestowałam go znowu i stwierdziłam, że może jednak zbyt dominująca jest róża, że ten ud jakoś tak przygasł. Później nałożyłam go jeszcze raz, ale już aplikując na ubranie. I się okazało, że na ubraniu to jest idealny balans, czyli jakby moja skóra odrobinę zbyt mocno wysładza go, a ta słodycz bardziej podbija te róże na mojej skórze niż ten ud.
No i w związku z tym nie mam jeszcze go w kolekcji, będę jeszcze go testowała, jeszcze chcę zrobić podejście, ponieważ on zostaje w pamięci. To jest zapach, jeden z tych, które jak testujecie, to później jeszcze do niego wracacie. Jak do niego wracacie, to znaczy, że zapadł Wam w pamięć i myślicie o nim dosyć sporo. Ja o tym zapachu myślę cały czas, dlatego wracam, dlatego testuję, bo nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że chcę się do niego bardzo silnie przekonać, tak może inaczej, że chcę mieć 100% pewność, że jak wydam tego tysiaka na ten zapach, to będzie dokładnie to, co chcę. I teraz tego profilu zapachowego, czyli takiej róży orientalnej, róży z udem, nie mam już w kolekcji, więc no właśnie, chyba do mnie trafi, ale nie jest to jeszcze pewne na 100%. Kolejny zapach, o którym Wam chciałabym powiedzieć, to jest zapach Birkholz. Markę, jak wiecie, znam, mam tutaj jeden zapaszek tej marki i zapach się nazywa Sol e Samba. Popsikałam sobie go tu. I to jest taki zapach cytrusowo-herbaciany albo jakiś taki liściasty. Cytryna, zdecydowanie czuje się cytrynę i taką gorycz grejpfruta. Wręcz tą skórkę grejpfrutową. Zapach jest po prostu, jak się ułoży, cytrusowo-zielony, może nawet bardziej z przewagą cytrusowości. Jest ładny, ale nie odkrywczy. Jest taki jednostajny, nie za bardzo ma tę swoją... Brakuje mu jakiegoś rozwinięcia, brakuje mu tej bazy. Ma bardzo ciekawą bazę, której w ogóle nie czujecie, bo ma bazę piżmo, skórę, bursztyn i cedr. Świetna baza, kurczę, gdyby to było czuć. Mam wrażenie jednak, że ta baza nie za bardzo dochodzi do głosu. Dziwne też, dlatego że cytrusy są tylko w głowie, bo w sercu mamy już liść figi, tytoń, jagodę jałowca. Ani nie czuć za mocno, no, może ta jagoda jałowca to jest właśnie ta zieloność, bo zdecydowanie czuć tę zieloność w tym zapachu, ale mam wrażenie jednak, że ta cytrusowość tu dominuje cały zapach. To jest troszkę jak taki, mi się kojarzy ten zapach i ja bym to tak nazwała, jak drink mojito, w którym macie jakąś miętę, bo ta ziołowość jest właśnie taka bardziej w tą miętową stronę. Nie czuję tu żadnej słodyczy, tak jak mówię, też nie czuję bazy. Zapach mnie nie porwał. Nie porwał, nie myślę o nim, nie chciałabym go mieć. To nie jest coś w ogóle w kręgu mojego zainteresowania. I mało tego, bo powiem Wam, że są zapachy cytrusowe, które mnie porywają i coraz więcej poznaję takich, mimo że ja nigdy nie byłam aż tak mocno za zapachami cytrusowymi, to już wiem, że są marki, które robią je perfekcyjnie, przede wszystkim dlatego, że robią je w bardzo, bardzo ciekawy sposób. Tak samo z zapachami zielonymi czy aromatycznymi. Ja się z tym nie do końca lubiłam i jeszcze nawet chwilę temu Wam mówiłam, że to nie jest mój vibe, ale ja mam takie zapachy w kolekcji, które kocham i uwielbiam i są fenomenalne. Więc da się zrobić, to jest po prostu dla mnie mojito z miętą i tak ten zapach odbieram, więc jeżeli lubicie i szukacie być może takiego zapachu, to jest dla Was, ale ja nie poczułam chemii z tym zapachem. I na dzisiaj to wszystko. Miała być recenzja Amouage Decision i jeszcze jednego w tym tygodniu, ale ja to wszystko sobie zostawię na moje ostatnie nowości w tym roku, po to, żeby zrobić taki może dłuższy film, poopowiadać Wam na koniec listopada, co mi się udało fajnego lub niefajnego potestować.
Na te wszystkie zapachy tu tak naprawdę zastanawiam się nad Umbra Oud, no bo brakuje mi tego profila, no i jestem bardzo zadowolona, że mam ten zapach. Ja lubię zapachy mocne, ja lubię zapachy projektujące, ale ja mam też zapachy przyskórne, turbo eleganckie, które kocham za to, że mnie nigdy nie zawiodą w pewnych sytuacjach, w jakichś pewnych wydarzeniach. To są takie must have, uważam, które każdy w kolekcji powinien mieć. A to jest taki zaskakujący zapach elegancki, naprawdę. Pamiętajcie, że możecie go oczywiście spróbować, bo jest na sklepie. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję. Do następnego, kochani, i buziaczki. Pa, pa!